Podążymy zaraz ulicami Krakowa i ujrzymy malujące się na twarzach niektórych przechodniów zdziwienie. Po co oni tak krzyczą? Przecież komunizmu już dawno nie ma. Są tacy, którzy uważają, że w Polsce tak naprawdę nigdy go nie było. Naszą dzisiejszą obecnością w tym miejscu odpowiadamy im, że w naszej ojczyźnie ślady systemu przyniesionego na sowieckich bagnetach są wciąż niestety obecne. I będziemy o tym wspominać w czasie dzisiejszego marszu. Opowiadamy im, że może rzeczywiście komuniści w Polsce i w innych rejonach świata nie zrealizowali w pełni marksistowskiej utopii, ale tylko dlatego, że po pierwsze była ona tak nienaturalna, że niemożliwa do zrealizowania, po drugie dlatego, że opętani rządzą totalitarnej władzy upajali się nią, czyniąc niewolników z tych, których mieli być braćmi. Pod znakiem czerwonej gwiazdy oraz sierpa i młota wymordowano na świecie kilkadziesiąt milionów ludzi. Przetrącono miliony sumień. Złamano niezliczoną ilość życiorysów. Szczuto brata przeciwko bratu. Dzieci przeciw rodzicom. Okaleczano ludzi nie tylko fizycznie, ale i mentalnie. Byli jednak tacy, którzy komunizmowi się przeciwstawiali. I wielu z nich zapłaciło za to cenę najwyższą. Dla nich właśnie dzisiaj tu jesteśmy. Dla bohaterów walczących z komunizmem, przede wszystkim tych najbliższym naszym sercom, wywodzącym się z polskiego narodu. Cześć i chwała! Bohaterom! Jak bardzo komuniści nienawidzą prawdy, jak panicznie się jej boją. Jak bardzo nienawidzą wolności, twórczości i kreatywności. Jak bardzo nienawidzą piękna. Mamy w pamięci kapłanów takich jak ksiądz Kazimierz Jancarz czy ksiądz Jerzy Popiełuszko, którzy nie mieli zamiaru być politycznymi aktywistami, ale jak przystało na dobrych duszpasterzy, dążyli do prawdy o Bogu i człowieku i za to tylko zostali znienawidzeni przez komunistów. Wspominamy również dzisiaj wszystkich robotników Nowej Huty, Poznania, Wybrzeża, Śląska, Radomia i Ursusa i innych robotniczych bastionów. Tych, którzy mieli być awangardą komunizmu, a niewiele brakło, by go ostatecznie uśmiercili, gdyby nie akcja reanimacyjna podjęta przez tak zwanych intelektualistów przy okrągłym stole. Wspominamy wszystkich prawdziwych antykomunistów z czasów PRL, którzy nie zgadzali się na to, żeby komuna upadła na 4 łapy. Działaczy Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej i wielu innych organizacji. Jesteśmy zaszczyceni, że niektórych z nich będziemy dzisiaj gościć. Ludzie ci samym swoim dążeniem do prawdy i wolności ryzykowali życiem, a w najlepszym razie możliwością społecznego wykluczenia. Kiedy było trzeba, stawali także do bezpośredniej, nierównej walki z komunistycznym reżimem. Można by rzec do polskiej intifady, której kamienie były nieraz jedyną bronią w walce ze zbrodniczymi oddziałami milicji obywatelskiej i innych komunistycznych formacji. Jesteśmy dumni, że możemy dzisiaj krzyczeć razem z nimi. A na drzewach! Zamiast liści będą wisieć komuniści, a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. Przy okazji pozdrówmy emerytów ze wspomnianej organizacji, którzy teraz w obronie swojej miski stali się największymi demokratami, a o których jeszcze niedawno na ulicach polskich miast śpiewano w ten sposób. M.O. Gestapo! M.O. Gestapo! M.O. Gestapo! M.O. Gestapo! Wczoraj Ormo, dzisiaj w kodzie, demokracja zawsze w modzie. Wczoraj Wormo, dzisiaj w kodzie, demokracja zawsze w modzie. Wczoraj Wormo, dzisiaj w kodzie, demokracja zawsze w modzie. Sięgając głębiej do naszej historii, nie możemy dzisiaj nie przywołać tych, którzy swoje święto mają 1 marca, ale o których nigdy nie dość przypominać. O żołnierzach polskiego antykomunistycznego powstania, z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz innych formacji.
Oni też zło dobrem zwyciężali. Wystrzeliwane przez nich kule czyniły dobro w ubeckich kazamatach, skąd uwalniano umęczonych Polaków. Na terenach, które miały być podległe władzy ludowej, ale dzięki polskiemu podziemiu przynajmniej przez krótki czas cieszyły się resztkami wolności. Wolności od terroru przyniesionego na sowieckich bagnetach, wspieranego przez rodzimych zdrajców i żydowskich sprzedawczyków, którzy stanowili bardzo dużą część organów bezpieczeństwa. Żołnierze wyklęci! Cześć ich pamięci! Żołnierze wyklęci, cześć ich pamięci! Żołnierze wyklęci, cześć im pamięci! O żołnierzach wyklętych pamięć jest stopniowo przywracana, ale o samotnych mścicielach w prywatnej wojnie przeciw komunie mało kto pamięta. Dlatego przynajmniej my pamiętajmy o Rafale Ganie-Ganowiczu, człowieku, który walczył z czerwoną zarazą w różnych zakątkach świata, będącego autorem słów: nie wiem jak to jest zabić człowieka, zawsze zabijałem komunistów. Miejmy na uwadze te słowa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy się odmawia człowieczeństwa tym najbardziej niewinnym i bezbronnym, nienarodzonym, a pełnię praw człowieka przyznaje się komunistom, którzy ciemiężyli własny naród, a teraz są na jego utrzymaniu. Pamiętajmy o Januszu Walusiu, naszym bracie, który nie mógł znieść życia w komunie, wyjechał do RPA, by przekonać się, że komuna dotarła również tam. Za zlikwidowanie jednego z czerwonych przywódców został skazany na dożywocie i bezradnie przyglądał się zza krat, jak na wielu posiadłościach w południowej Afryce realizują się słowa pewnego utworu: gdy nastał czarny komunizm, niewielu zostało przy życiu. Biali mężczyźni byli mordowani, białe kobiety gwałcone i mordowane tylko za swój kolor skóry przez czarnych komunistów i rasistów, a nasz rodak siedział w więzieniu i siedzi tam nadal, nie doczekawszy się żadnej pomocy ze strony polskiego państwa, mimo że większość osób zaangażowanych w południowoafrykański konflikt objęła amnestia. Ponieważ jesteśmy Europejczykami, nie wstydzimy się tego, ale nie takimi Europejczykami, jakimi chcieliby nas widzieć towarzysze z Brukseli. Miejmy w swoich sercu tych europejskich antykomunistów, o których pamięć pozostała wyklęta. Falangistów hiszpańskich, którzy nie wierzyli Hitlerowi, bo ten nie wierzył w Boga, ale pojechali na front wschodni, aby służąc w błękitnej dywizji zemścić się na czerwonych za to, co zrobili w II Hiszpańskiej Republice. Zostali wyrzuceni z europejskiej pamięci na to, że walczyli po niemieckiej stronie. Pamiętajmy o żołnierzach Legionu Walońskiego, którzy modlili się do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i również walczyli w piekle frontu wschodniego. Cześć i chwała! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Są jednak tacy antykomuniści, których nie chcielibyśmy wspominać, którzy walcząc z czerwonymi sami dopuszczali się innego bestialstwa, jak żołnierze ukraińczej powstańczej armii, chociaż słowo armia jest tutaj bardzo nie na miejscu. Kult tych zbrodniarzy szerzy się na Ukrainie i jest przenoszony do Polski przez przyjeżdżających tu młodych Ukraińców, entuzjastycznie witanych przez niektórych polskich polityków i przedsiębiorców w ramach tak zwanej dobrej zmiany, czyli zmiany polskich pracowników na tańszych ukraińskich. Patrzmy dzisiaj władzy na ręce, żeby nie okazało się, że z jednej strony czcząc pamięć ofiar czerwonego terroru, co mamy nadzieję, że robią szczerze, tworzy warunki do rozwoju kolejnej antypolskiej ideologii. A teraz udajmy się wszyscy razem na rynek główny, żeby cały Kraków usłyszał, jak czcimy ofiary komunizmu i wszystkich tych, którzy z nim walczyli. Raz sierpem! Raz młotem w czerwoną hołotę! Raz sierpem! Raz młotem w czerwoną hołotę! Raz sierpem! Dobrze, teraz ustawiamy się wszyscy za banerem Marsz Pamięci.